Hej, z tej strony Dawid i zapraszam na nowy odcinek z polecenia, gdzie rozmawiamy o książkach, podcastach, blogach, kazaniach i innych treściach wartych uwagi. Pierwsza rzecz na dzisiaj to jest blog pastora pochodzącego z Karoliny Południowej, ze Stanów Zjednoczonych, dr James Emery White. Blog nazywa się Church and Culture. Jest to świetny blog, dlatego że pastor James Emery White jest doktorem socjologii, więc mówi o Kościele, mówi o prawdach biblijnych, ale też mówi o naszym społeczeństwie, o społeczeństwie XXI wieku. Mówi o bardzo gorących tematach, które nas poruszają, na które też jest wiele dyskusji. Mówi o tym w świetle Biblii, mówi o tym w świetle tego, jakie zmiany społeczne się dzieją, mówi o pewnych mechanizmach społecznych. Blog jest aktualizowany na bieżąco, on tam dosyć często pisze, tak więc zachęcam, żebyście sobie poczytali tego bloga. Jest tam dużo dobrych treści. Nie są, że tak powiem, tematy spłycone, ale on naprawdę rozwala na kawałki pewne myśli, pewne przekonania i bierze to na warsztat. Naprawdę fajnie sobie to poczytać, tak więc Church and the Culture to jest pierwsze polecenie. Drugie polecenie na dzisiaj jest to książka. Jest to książka, która akurat jest dostępna w języku polskim. Jest dostępna w formie papierowej bądź w formie elektronicznej, jeżeli korzystacie z jakiegoś czytnika e-booków. Książka nazywa się Zmęczony. Zmęczony to jest główny tytuł, a jej podtytuł brzmi Zmęczony wymaganiami, których nie jestem w stanie spełnić. Autorem tej książki jest Jeff Vanderworven. Bardzo warto sobie tą książkę przeczytać. Ona zdecydowanie miała i cały czas ma na mnie duży wpływ. Wiecie, są takie książki, które czasami czytamy i mamy wrażenie, że czytamy jakąś książkę, a są takie książki, które czytają nas. Ja kiedy czytałem tę książkę, miałem wrażenie, że ta książka bardziej czyta mnie niż ja ją. O czym jest? Jest to książka o tożsamości. Jest to książka o tożsamości, książka, która zadaje trudne pytania odnośnie tego, na czym budujemy naszą tożsamość, co nam daje poczucie bezpieczeństwa, skąd czerpiemy swoją energię, czy naprawdę Pan Bóg jest tym, który dał nam tą tożsamość i tą tożsamością żyjemy, czy pozwalamy, że pewne systemy, czy może jakieś rzeczy z naszej przeszłości, czy może jakieś rzeczy z naszego życia nam tą tożsamość określały. Także bardzo polecam tą książkę. Tak jak mówię, jest dostępna w języku polskim, w języku angielskim. Uważam, że to jest trochę też jazda bez trzymanki, więc przygotujcie się na to, że jeżeli będziecie ją czytać, to pot na czole Wam się może pojawić, dlatego że pytania, które tam są, będą niełatwe. Nie jest to lekka pozycja, ale jest to pozycja, która bardzo nas konfrontuje, ale też kiedy wchodzimy z tymi pytaniami w modlitwę, kiedy przychodzimy do Pana Boga, z tymi pytaniami wierzę, że jest to coś, co może wykonać w nas świetną pracę, także serdecznie polecam. I trzecia część na dzisiaj, trzecia rzecz to jest podcast. To jest podcast, który nazywa się Gripped. Ten podcast jest prowadzony przez Correya Russella, który przez wiele lat był zaangażowany w Międzynarodowy Dom Modlitwy IHOP w Kansas, a od jakiegoś czasu jest w Upper Room w Dallas. I drugim hostem jest Billy Humphrey z IHOP Atlanty. O czym jest podcast Gripped? Podcast Gripped jest o poznawaniu Pana Boga. Tak naprawdę oni przez wszystkie te odcinki, są 2 sezony obecnie, rozmawiają o poznawaniu Pana Boga, o pragnieniu poznania Pana Boga, dzielą się swoimi doświadczeniami z tym, jakimiś ważnymi rzeczami, które wydarzyły się w ich życiu. Zachęcają do tego bardzo mocno, zachęcają do tego, żeby swoje serce postawić w miejscu takiej wędrówki, decyzji, tego, że chcemy poznawać Pana Boga coraz bardziej, że chcemy poznawać Pana Boga coraz lepiej. Ten temat może się wydawać, że jest taki duży, ale tak naprawdę o co chodzi, ale jeżeli posłuchacie pierwszego odcinka chociażby, tego w jaki sposób oni mówią na temat jednego wersetu, w jaki sposób jest to zachęcające i pociągające do tego, żeby samemu spędzać czas z Panem Bogiem, to jest to coś, co może gdzieś też nas do czegoś zachęcić, także serdecznie polecam podcast Gripped. Moi drodzy, to wszystko na dzisiaj. Widzimy się w przyszłym miesiącu. Wszystkie te materiały, które wspomniałem, one będą gdzieś podlinkowane prawdopodobnie z tym filmem. Także miejcie dobry dzień i widzimy się już za miesiąc.
Jeżeli wpadniecie, to też dajcie suba czy coś tam. Tak się mówi, nie? Tak się mówi? No.